Dzisiaj o tym, jak z wakacyjnego urlopu, czy po prostu z wakacji przywieźć zdjęcia, które budzą emocje. O tym, jak robić bardzo dobre zdjęcia w wakacje, co fotografować, na czym się skupić, jak zrobić zdjęcia, które nie będą tuzinkowe, będą nasze, którymi będziemy mogli się pochwalić. Zapraszam na kolejny odcinek Fotografa w podróży. Z mojego warsztatowego doświadczenia wynikają dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że za aparat sięgacie najczęściej właśnie w czasie urlopów, najczęściej w czasie urlopów wakacyjnych. Druga jest taka, że paradoksalnie ten czas spędzacie najczęściej rodzinnie i tak się zdarza, że na te zdjęcia zbytnio czasu nie ma. Da się oczywiście temu sprostać. Ja dzisiaj będę próbował pokazać, wytłumaczyć, jak podejść do tematu wakacyjnego fotografowania, tak żeby mieć ciastko i zjeść ciastko, żeby rodzina była zadowolona, no i żebyśmy my byli zadowoleni ze zdjęć, które wykonamy. Pierwsza rzecz, krajobrazy. To są fotografie, które najczęściej wykonujecie w czasie wakacji i bardzo dobrze, bo piękny krajobraz, wakacyjny krajobraz, kiedy jesteśmy przepełnieni dobrą energią, często staje się tym krajobrazem, który potem przez cały rok pokazujemy jako ten najlepszy, który udało nam się wykonać. Planując wakacyjne fotografowanie krajobrazu, polecałbym skupić się na dwóch rzeczach. Na krajobrazie naturalnym i krajobrazie miejskim. Czymżeż jest ten krajobraz miejski? Zacznijmy od tego, który bliższy jest mi. Krajobraz miejski, czyli to wszystko, co widzimy w ramach miasta, w ramach jakiejś infrastruktury cywilizacyjnej, nazwijmy to. Może być to krajobraz na plaży, związany z tym, jak ludzie wypoczywają na plaży, skały, latarnie morskie, jakieś skocznie i inne trampoliny, na których dzieciaki się bawią. Ale z drugiej strony może być to krajobraz miejski, rozumiany jako punkty widokowe w mieście, z których roztacza się najpiękniejszy widok. Ja zawsze, jak się wybieram do jakiegoś miasta, albo jestem w jakimś miejscu, fotografuję w jakimś miejscu, które jest bliskie miasta, to sobie wynajduję w tym miejscu właśnie punkty widokowe. Znajduję je na stronach oficjalnych miast, bo włodarze miast już wiedzą, że warto się pochwalić ładnymi punktami widokowymi, bo wtedy pojawi się tam mnóstwo fotografów, co też może być jakimś tam minusem. Ale znajduję także sam, wypatrując różnych dzwonnic, wież i innych punktów wyniesionych z górków i gór poza miastem, z których rozpościera się piękny widok. Krajobraz naturalny, to ten krajobraz, który poza miastem się znajduje i tutaj polecałbym skupić się na odpowiednich porach dnia. Standardowo o wschodzie słońca czy o zachodzie słońca możemy znaleźć miejsca, które ładnie wyglądają w tym najpiękniejszym słonecznym anturażu. Krajobraz pozamiejski, widoki pozamiejskie, to także mogą być miejsca całkiem daleko, takie, do których trzeba kawałek pojechać, takie, które znajdują się na trasie naszych na przykład trekkingów, bo niektórzy w taki sposób letnie wakacje spędzają aktywnie, przechadzając się po górach chociażby. Mówię z przekąsem i daję to w cudzysłów, bo oczywiście letnią porą, kiedy słońce jest mocne, a temperatura wysoka, takie przechadzki okołogórskie nie zawsze są komfortowe. Rzecz druga to wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści wydarzenia. Ja to robię zawsze tak. Jadę w jakieś miejsce, znajduję stronę oficjalną, listę wydarzeń, albo pytam po prostu, czy w internecie, czy za pomocą czata GPT też odpowiada na takie pytania, czy już na miejscu u przysłowiowego fryzjera, co tu ciekawego się wydarzy. I urywam się na takie wydarzenia, żeby pofotografować tą żywą tkankę. To szczególnie jeżeli to są wydarzenia o charakterze folklorystycznym, tożsame dla tego miejsca, to mamy szansę przywieźć zdjęcia, które będą inne od wszystkich, które będą pokazywały właśnie tą żywą tkankę danego miejsca. Nie będą zwykłymi pocztówkami z wakacji, aczkolwiek do pocztówek nie mam nic przeciwko, jeżeli są dobrze wykonane. Wszelkiego rodzaju wydarzenia folklorystyczne, sportowe, wydarzenia związane z jakimś rękodzielnictwem, z obrzędami religijnymi, to szczególnie lubię fotografować, bo tam jest najwięcej emocji. To wszystko może być świetnym pretekstem i drugim pomysłem na to, żeby przywieźć dobre zdjęcia z wakacji. A pomysł trzeci?
Pomysł trzeci jest nieco pochodny, aczkolwiek inny. Targi i bazary. Wszędzie tam, szczególnie o poranku, gdzie energia miejska, energia miejsca, to chyba lepiej powiedziane, zaczyna się skupiać, fokusować. Handel, co wybrać, gdzie wybrać, kolory, stosy warzyw, stosy ubrań, to wszystko, co sprzedawcy próbują zrobić, jakby po to, żeby się przypodobać nam kupcom i żeby te towary wyglądały atrakcyjnie, a wyglądają atrakcyjnie dla nas fotografujących. Więc najlepiej też znaleźć sobie, czy na mapach Google'a, czy gdzieś właśnie za pomocą internetowych wyszukiwarek, czata GPT, wypytując ludzi, znaleźć miejsca, gdzie takie bazary się znajdują. Targi ryb, wszelkie oryginalne miejsca handlowe, w których rzeczywistość wygląda bardzo oryginalnie, inaczej od tej rzeczywistości, którą mamy tutaj na miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień. A jeśli już jesteśmy przy wyszukiwarce miejsc, to polecam w moim kursie fotografowania w podróży lekcję, w której opisuję, jak za pomocą między innymi Google'a, jak za pomocą między innymi Google Earth szukać miejscówek, szczególnie krajobrazowych, ale i miejskich, tak żeby one wyglądały atrakcyjnie i miały świetne światło. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie uczestniczy w moim kursie, nie widział tej lekcji, zapraszam serdecznie do subskrypcji, i korzystania, oglądania. A my jesteśmy przy Radzie czwartej, jesteśmy cały czas w mieście, ale to jest, uwaga, i rada uniwersalna, bo może dotyczyć tak samo plaży, plażowego deptaku, jak każdego innego miejsca. Street photo. Dla wielu osób fotografowanie uliczne jest problemem. Wiem coś na ten temat, bo uczę fotografii ulicznej. Problemy największe są dwa. Problem zaniechania, czyli fotografowanie w miejscach, w których nie ma zbyt dużo ludzi, a latem mamy możliwość fotografowania tłumnych miejsc. Wspomniane deptaki plażowe, nadmorskie czy nadjeziorne miejscowości, czy po prostu duże miasta, w których ruch turystyczny jest obfity. Więc to jest jeden problem. Drugi problem, po prostu brak czasu. Fotografii ulicznej trzeba trochę czasu poświęcić. A tej fotografii ulicznej, którą mam na myśli, wakacyjnej, tego czasu poświęcać wiele nie trzeba, bo można korzystać z tego, że idziemy z rodziną, fotografujemy przy okazji wyjścia na kolację, przy okazji wyjścia na spacer. Po prostu mamy mały aparat cały czas ze sobą i wypatrujemy streetowych kadrów. Takie miejscowości, gdzie jest luz, gdzie ludzie nie są jakoś szczególnie spięci, są idealnie atrakcyjne do fotografii ulicznej, bo tam też dużo się dzieje, dużo absurdalnych, czasami abstrakcyjnych wręcz do wyobrażenia sobie historii. A jeśli już jesteśmy w mieście, to warto pokusić się o fotografowanie miejskiej architektury, bo przecież jest wiele miast, jest wiele miejsc, niekoniecznie dużych miast, bo wystarczy pojechać na Bornholm, żeby się skupić na architekturze, która wcale wielkomiejska nie jest. Niemniej jednak jest dużo architektury, która wygląda atrakcyjnie, wizualnie, w swej formie, w szafarzu, w tym, że możemy postawić człowieka właśnie gdzieś pomiędzy zabytki, pomiędzy architekturę, pokazać go w tym nietypowym architektonicznym układzie, ale nie tylko. To może być też po prostu architektura. Więc ta architektura miejska wydaje się atrakcyjnym wizualnie pomysłem na przywiezienie fajnych zdjęć z wakacji. Jak ja to robię? Często robię tak, że jeżeli pora jest nieodpowiednia, bo na przykład idziemy gdzieś na obiad wczesnym popołudniem, albo po prostu przechadzamy się gdzieś zupełnie nie w czasie, kiedy jest fajne słońce, fajne światło, czyli kiedy słońce jest generalnie nisko, no więc wybieram sobie te miejsca, które mi się podobają, które architektonicznie fajnie wyglądają i w tych miejscach próbuję sobie po prostu coś fajnego wyobrazić, a potem wracam do nich już na gotowe w odpowiednim momencie i robię zdjęcia architektury miejskiej. A jeśli już przy architekturze miejskiej jesteśmy, to coś z zupełnie innej beczki. Portrety, ludzie. Przecież jest mnóstwo wspaniałych twarzy, atrakcyjnych wizualnie osób, piękne tła, piękne ubiory, piękne chwile uniesienia często, w których bardzo łatwo fotografować ludzi. Bardzo łatwo poprosić kogoś, czy mogę zrobić Pani zdjęcie, portret, zrobić to zdjęcie, wziąć adres e-mail, potem to zdjęcie wysłać i mieć przyjemne i pożyteczne. Portretowanie ludzi w takich miejscach, w których przyjeżdża bardzo dużo osób z różnych części świata, części naszego kraju, skądkolwiek, gdzie ludzie czy wyglądają inaczej, inaczej się zachowują, inaczej się ubierają, jest fenomenalnym sposobem na to, żeby właśnie takie portrety
po prostu przywieźć, potrenować sobie fotografię portretową i mieć satysfakcję z tego, że właśnie przełamaliśmy się i zaczęliśmy fotografować portrety, a na co dzień nie jest to dla nas takie proste. Wakacje są dobrym pretekstem, żeby właśnie przełamywać pewne bariery. I kolejna już przedostatnia rada dotycząca przełamywania barier. Fotografowanie turystów. To jest coś, co ja bardzo lubię. To jest coś, co szczerze mówiąc troszeczkę zapożyczyłem od Martina Para, który jest mistrzem świata w tym, co można fotografować w miejscach bardzo, bardzo turystycznych. Ja taki projekt, który od kilku lat robię, realizuję sobie jakby przy okazji. Czyli zawsze gdzieś, gdzie wyjeżdżam, próbuję fotografować rzeczy bardzo turystyczne, turystów, ich turystyczne zachowanie. Próbuję pokazać, jak ta turystyka w swej masowej, nieco globalnej formie się rozwija. Czasami się z niej pośmiać, czasami się nad nią pochylić i zastanowić, czy to tak wszystko powinno być, a czasami po prostu poćwiczyć zmysł patrzenia, zmysł obserwacji, wyłapywania nietypowych scen. Co może być świetnym pomysłem na to, żeby fotografować w czasie wakacyjnego urlopu, kiedy na ten urlop jeszcze nie pojechaliśmy, albo nasz urlop wygląda tak, że się cały czas przemieszczamy. Drogę. Liczy się droga, a nie cel. Fotografia drogi, coś o czym czasami opowiadam w czasie naszych czwartkowych spotkań na żywo w grupie Fotografowanie w podróży, do której Cię serdecznie zapraszam. No więc w czasie tych czwartkowych spotkań temat drogi poruszany jest bardzo często, bo jest to w pewnym sposób, na swój sposób pewien problem, który często mamy, mianowicie, że jesteśmy w drodze, że gdzieś się przemieszczamy, a tak naprawdę ten cel jest odległy i nie fotografujemy, bo cóż to fotografować w drodze. Droga jest atrakcyjna, rodzina jest atrakcyjna, rodzina w drodze, my sami, którzy tutaj dookoła jesteśmy w naszej podróży możemy być atrakcyjnym tematem do fotografowania. My, którzy się bawimy, gramy gdzieś, uskuteczniamy różne rodzinne rozrywki, możemy być właśnie tym atrakcyjnym tematem. Nie zawsze liczy się cel i ten świetny punkt widokowy, czasami liczy się po prostu sposób dotarcia do tego celu. Fotografia drogi to jest w ogóle cała dziedzina fotografii, zresztą tak samo jak w literaturze jest literatura drogi. Wszystkie dzienniki, które są pisane z drogi, są takimi obrazami migawkowymi, pewnymi ujęciami, które można gdzieś tam zobaczyć, uchwycić przez moment, nie zagłębiając się w nie szczególnie i po prostu sfotografować. Zachęcam Was do tego, żeby pochylić się nad fotografią drogi. I ostatnia rada, która z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy chyba jest radą najważniejszą. Bo co jest kluczem dobrego fotografowania? Uwaga, fotografowanie. Jeden raz w lecie, w czasie przerwy wakacyjnej to trochę za mało, żeby warsztat fotograficzny jakoś wyćwiczyć. Więc rób to częściej. Jak to zrobić częściej? Myśląc projektem. Jaki można projekt zrealizować w wakacje? Banalny. Na przykład fotografuję kolor czerwony. Fotografuję cienie. Fotografuję wszystko to, co nie jest związane konkretnie z miejscem, ale pozwala mi udać się w jakieś inne miejsce i sfotografować coś w podobnym stylu, ten wspomniany czerwony kolor. Tak samo portrety mogą być pomysłem na to, że zawsze gdzieś jestem, przywożę sobie 2-3 fajne portrety, które budują moje portfolio portretów. A może z tego potem galeria, a może internetowa, a może album, który też przecież można dosyć tanio teraz wydać. Albo po prostu zasilić swój Instagram bardzo fajnymi, oryginalnymi zdjęciami portretowymi, czy innymi zdjęciami projektowymi. Takich projektów można wymyśleć mnóstwo. Znam osoby, które fotografują zamki takie masywne w różnych drzwiach, którzy fotografują kolorowe drzwi, którzy po prostu fotografują kolory, jakieś struktury na ścianach. Sam podjąłem takie wyzwanie kiedyś w Burano, niedaleko Wenecji, w zasadzie Wenecja, gdzie fotografowałem kolorowe struktury ścian tak, żeby wyglądały zupełnie inaczej niż widzi się to, kiedy się patrzy na cały budynek. Albo fotografowałem czubki moich butów na islandzkiej ziemi po to, żeby pokazać, jak kolorowa i atrakcyjna wizualnie jest ta część Islandii, na którą rzadko kiedy patrzymy, bo zazwyczaj jest to po prostu krajobraz gdzieś obok. A wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się fotografowania w podróży, zapraszam do mojej Akademii Fotografa w Podróży, gdzie można znaleźć kursy online,
warsztaty i plenery fotograficzne, fotografii krajobrazowej, streetowej, reporterskiej, fotografowania w podróży i w końcu fotowyprawy do kilku ciekawych rejonów świata. W czasie fotowypraw uczymy się fotografii, fotografujemy w małych grupach, przeglądamy zdjęcia, wybieramy najlepsze, a przede wszystkim mamy świetną radość ze wspólnego fotografowania w wybranych, atrakcyjnych wizualnie miejscach. Zapraszam.